Jeśli ktoś z Państwa walczy z zaznaczeniami wlekąc mysz i wykonując ruch okrężno-masujący przy dolnej krawędzi ekranu, to ten film jest dla Was. Bo to samo wygodnie można osiągnąć raz, dwa i powrót 3 skrótami klawiszowymi. Demonstrację zobaczymy na małych danych po to, żeby działanie skrótów było widoczne i zrozumiałe. Prawą dłoń kładę na strzałkach, które przesuwają kursor o jedną komórkę, lewą na lewym kontrolu. Kiedy naciskam skrót Ctrl strzałka w dół, kursor przeskoczy przez wszystkie wypełnione komórki i zatrzyma się na ostatniej wypełnionej. Ctrl strzałka w prawo, przeskoczył wszystkie wypełnione na swojej drodze i znów zatrzymał się na ostatniej pełnej. Ctrl strzałka w górę, Ctrl strzałka w lewo. Natomiast kiedy kursor skacząc widzi przed sobą komórki puste, Ctrl i strzałka znaczy przeskocz wszystkie puste. Czyli Ctrl i jedna z strzałek to polecenie. Jeśli skaczesz przez komórki pełne, to przeskocz je jednym susem i zatrzymaj się na ostatniej pełnej. A jeśli skaczesz przez puste, to też przeskocz je jednym susem i zatrzymaj się na pierwszej pełnej. Widzicie? Nieważne, czy skaczę przez puste, czy przez pełne, zawsze zatrzymuję się na pełnej. A co się stanie, jeżeli mam kursor na dolnym końcu danych i teraz nacisnę Ctrl strzałka w dół? Kursor przeskoczy przez wszystkie puste komórki i zatrzyma się w ostatnim wierszu, numer 1 048 576. Przewinę trochę rolką, widać, że jestem w piwnicy Excela. Na górę wrócę tak samo. Naciskam Ctrl strzałka w górę, a kursor tak samo jak przed chwilą przeskakuje przez wszystkie puste. Przewinę trochę rolką i zatrzymuje się na pierwszej pełnej, jaką napotka. Zobaczmy to samo w poziomie. Ustawię kursor na ostatniej użytej kolumnie i pchnę go w prawo. Ctrl strzałka w prawo. Kursor przeskoczył wszystkie puste aż do ostatniej kolumny XFD. Jestem na prawej ścianie Excela. I wracam do danych, czyli Ctrl strzałka w lewo. Rzadko zdarzają się dane, w których wszystkie komórki są wypełnione. Gdybym chciał przeskoczyć na dół danych, na przykład żeby coś dopisać, to kolumny częściowo wypełnione niespecjalnie się do tego nadają. Naciskam Ctrl strzałka w dół raz, drugi, trzeci i widać, że tą metodą mogę przeskoczyć kilka przerw danych, ale gdybym miał ich do przeskoczenia kilkaset, to ta metoda odpada. Dlatego wypatruję raczej jakiejkolwiek kolumny wypełnionej w całości i po niej Ctrl strzałka w dół, szybko mogę przeskoczyć na dół. A co jeśli nie ma ani jednej kolumny w całości wypełnionej danymi? Wyczyszczę kilka wierszy. Więc nikt nie twierdzi, że zawsze musimy przedzierać się przez dane od góry w kierunku do dołu. Mimo że mamy taki odruch, prawda? Przecież możemy nasze dane obejść dookoła i zejść je od spodu. Proponuję postawić kursor gdziekolwiek obok, Ctrl strzałka w dół, żeby skoczyć na sam dół arkusza, tam nacisnę raz strzałkę w lewo, a potem skoczę do góry skrótem Ctrl strzałka do góry, a kursor zatrzyma się na pierwszej pełnej komórce. Będzie to wyglądało tak. Ctrl strzałka w dół, strzałka w lewo, Ctrl strzałka do góry. Oczywiście ta technika ma sens na dużych danych, a na tych małych pokazuje tylko kroki, żeby lepiej było widać. I to samo w poziomie. Chciałbym przenieść się na prawy koniec moich bardzo szerokich danych. Postawię kursor gdziekolwiek pod danymi i zajdę je z prawej strony. Skoczę do prawej ściany skrótem Ctrl strzałka w prawo, jedna do góry i wrócę skrótem Ctrl strzałka w lewo. Ponawiam pytanie, a co jeśli nie ma ani jednej kolumny w całości wypełnionej danymi? No można ją sobie wtedy stworzyć. Ja zazwyczaj po lewo tworzę pomocniczą kolumnę ID i wypełniam ją rosnącą numeracją. Wstążka narzędzia główne, seria danych, wypełniam kolumnę, a tu wartość końcowa 20. Stworzyłem tę kolumnę tylko po to, żeby móc szybko przenosić kursor na koniec, na początek danych, żeby mieć po czym skakać. A gdyby te dane były bardzo szerokie, miałyby bardzo wiele kolumn, to na prawy kraniec najprościej byłoby się przenieść chyba po nagłówkach. Ctrl strzałka w prawo, już. Prawdopodobnie zastanawiacie się Państwo teraz, jak sprawnie stworzyć taką numerowaną pomocniczą kolumnę ID na dużych danych. W filmie ESR1 pokazuję, jak szybko tworzyć serie numerowane.
Rosnące co 10, malejące co 2, czy też przyrastające o krok według jakiejś zadanej formuły. Zapraszam do filmu ESR1. To, co obejrzeliśmy do tej pory, proszę odłożyć na bok, zaraz się przyda. Na razie przestajemy używać kontrola i pełną uwagę poświęcamy klawiszowi Shift. Na pustym arkuszu, żeby dane nie przeszkadzały, naciskam kursory, czyli strzałki, kursor porusza się o jedną komórkę, a teraz dociskam lewą ręką Shift i trzymam. Kursor porusza się o jedną komórkę i zostawia za sobą zaznaczenie. Dodanie Shifta powoduje zaznaczenie komórek. Jego działanie można by wyrazić słowami: kursorze, poruszasz się? Skoro trzymam Shifta, to przy okazji zaznaczaj. Zaznaczenie ma swój początek i koniec. Te miejsca są ważne. Początek to ta biała komórka. Ona też jest zaznaczona. Wiem to stąd, bo całe zaznaczenie ma dookoła siebie grubą zieloną ramkę. A to białe wypełnienie mówi mi, że tu jest początek zaznaczenia. A gdzie jest koniec? Zawsze po drugiej stronie, czyli naprzeciwko, czyli tu. Początek i koniec można zamieniać miejscami. Używam skrótu Ctrl. Teraz po zamianie początek jest tu, a koniec tu. Dla przećwiczenia zobaczmy to samo w pionie. Zaczynam na dole, Shift strzałka do góry parę razy. Gdzie jest początek? Tu. A koniec? Naprzeciwko, czyli na górze. Zamieniam je miejscami. Ctrl. Teraz początek jest tu, a koniec tu. I wreszcie zaznaczę obszar 5 na 5 komórek. Początek jest tu, ta biała komórka, ona też jest zaznaczona, a koniec zawsze po przeciwnej stronie, czyli tu. I teraz też mogę je zamienić miejscami. Naciskam Ctrl. Teraz początek jest tu, a koniec tu. Jeszcze raz Ctrl. Początek, koniec, Ctrl. Początek, koniec. I po raz ostatni cykl się zamyka, Ctrl. Początek i koniec. Teraz już szybko naciskam Ctrl. Początek przeskakuje po narożnikach zaznaczenia zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a koniec zawsze wyobrażamy sobie po drugiej stronie, zawsze naprzeciwko. W oddzielnym filmie ECT6 skupiam się na tym, jak zmieniać kształt zaznaczenia już narysowanego, istniejącego. Używając tych właśnie skrótów, które widzieliśmy, pokazuję tam, jak powiększyć, zmniejszyć i przesunąć zaznaczenie. Ma to tyle zastosowań praktycznych, że poświęcam temu oddzielny film ECT6. Zapraszam. A przy okazji, jeśli chcielibyście Państwo podziękować za staranne przygotowanie tego materiału, wystarczy pod filmem dać lajka i dodać Excel przy kawie do Waszych subskrypcji. I pod filmem możecie wpisać komentarz na minimum 7 słów. Bez tego algorytm zagrzebie ten film i ten kanał pod setkami innych. Tu tylko kilka kliknięć. Dzięki nim YouTube będzie proponował ten film innym użytkownikom. Bardzo z góry dziękuję. My teraz wracamy do omówionego wcześniej klawisza Ctrl. Powiedziałem, że kiedy trzymam modyfikator Ctrl, to kursor przeskakuje jednym susem przez wypełnione komórki, a trzymanie modyfikatora Shift mówi kursorowi: skoro już skaczesz, to przy okazji zaznaczaj. Widzieliśmy, że one mogą działać osobno, a teraz na miniaturowych danych zobaczymy, jak działają, kiedy przytrzymamy je razem. Lewą ręką trzymam i wciskam i trzymam Ctrl-Shift, a prawą krótko naciskam strzałkę w dół. Nie trzymam tej strzałki, tylko ją pukam. Kursor przeskoczył, bo Ctrl, i przy okazji zaznaczył, bo Shift. Początek jest tu, a koniec tu. Ctrl. Pozwala mi zamienić początek i koniec miejscami. Teraz to samo w poziomie. Zaczynając na przykład od tej komórki, trzymam Ctrl-Shift i raz wciskam strzałkę w prawo. Państwo już wiecie, gdzie jest początek i koniec tego zaznaczenia, więc działanie Ctrl. Jest dla Was zrozumiałe. I teraz pion i poziom łącznie. Zaczynam od tej komórki, wciskam Ctrl-Shift strzałka w dół, potem Ctrl-Shift strzałka w prawo. Jak widzieliśmy, Ctrl. Zmienia położenie początku zaznaczenia, a koniec jest zawsze po drugiej stronie, zawsze w przeciwległym narożniku. Kiedy już zobaczyliśmy wszystkie niezbędne techniki na małych danych,
to teraz nareszcie możemy zrobić to samo na większym obszarze. Te małe zielone dane niech jeszcze zostaną na ekranie w formie miniaturki gdzieś w rogu, bo na nich, jak na małej mapce, będziecie widzieli, gdzie w tym momencie jest początek danych. Proszę zerkać kątem oka na miniaturową zieloną tabelkę. Myślę, że dzięki niej łatwiej będzie zorientować się, co w danej chwili robię. Zadanie. Chciałbym zaznaczyć całą pierwszą kolumnę. Początek zaznaczenia będzie tu. Naciskam Ctrl-Shift strzałka w dół. OK, zaznaczył od góry, tam gdzieś na górze jest początek, a ja teraz jestem na dole. Chciałbym przewinąć ekran do góry. Ctrl. Zmienia miejsce początku zaznaczenia, a ekran sam się przewija do miejsca, gdzie jest początek. To samo w poziomie? Powiedzmy, że chcę zaznaczyć nagłówki moich danych. Początek zaznaczenia będzie tu, Ctrl-Shift strzałka w prawo i Ctrl. Zmienia w poziomie położenie początku i końca danych, a ekran sam się przewija. I wreszcie całe dane. Zaczynając od lewego górnego rogu naciskam Ctrl-Shift strzałka w dół, potem Ctrl-Shift strzałka w prawo. To, co widzę, to prawy dolny róg. Tu jest koniec zaznaczenia, a początek został gdzieś tam w lewym górnym rogu. Naciskam Ctrl. A początek zaznaczenia zmienia swoje położenie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Mam nadzieję, że dzięki miniaturce widać czytelnie, co się dzieje. Przedstawiam kolejny zbawienny skrót. Ctrl Backspace. Backspace to jest ten klawisz, którym kasujemy znaki po lewo od kursora, prawda? Ten skrót niczego nie zmienia w zaznaczeniu, on tylko przewija ekran. Robi to samo, jakbym chwycił myszą za suwaki i przewijał ekran do początku zaznaczenia. Używam go bez przerwy. Chcę szybko zaznaczyć całą tę kolumnę. Zaczynam od tej komórki, Ctrl-Shift strzałka w dół i przewijam do początku skrótem Ctrl Backspace. I już. Przykład drugi. Spotkałem w internecie taki oto opis skrótu Ctrl Backspace, że on rzekomo przewija do góry. Nie, wcale nie do góry. On przewija ekran do początku zaznaczenia. A Państwo już wiecie, że początek wcale nie musi być zawsze na górze. Tym razem zacznę od dołu danych, bo powiedzmy, że akurat tak jest mi wygodniej. Zaczynając od tej komórki, Ctrl-Shift strzałka w górę, Ctrl Backspace. Przewija ekran do początku, który akurat w tym przykładzie jest na dole. Więc wcale nie przewija do góry, tylko Ctrl Backspace przewija do początku zaznaczenia, gdzie by on akurat nie był. Przykład trzeci. Błyskawiczne zaznaczanie nagłówków. Tu będzie początek, Ctrl-Shift strzałka w prawo, Ctrl Backspace. I wreszcie chcę zaznaczyć całe dane. Osobiście tej kombinacji skrótów używam najczęściej, od niej zacząłem film i nią kończę. Od lewego górnego rogu zaczynając, Ctrl-Shift strzałka do dołu, Ctrl-Shift strzałka w prawo i Ctrl Backspace, czyli przewiń ekran do początku zaznaczenia i już. Sprawa nawigacji po arkuszu to podstawa. Poświęcam temu tematowi całą playlistę, na przykład polecam filmy ECT6 i ECT7, gdzie pokazuję więcej technik zaznaczenia z użyciem Shifta. Jeśli z kimś z Państwa spotkałem się już wcześniej na szkoleniu, to już to widzieliście, bo tymi technikami otwieram każdy kurs, zaawansowany też. Starałem się pokazać materiał po kolei i jak najczytelniej, ale jeżeli są pytania, piszcie proszę w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Mogą być też pozdrowienia, słowa zachęty, są zawsze mile widziane. A gdyby ktoś z Państwa chciał powiedzieć większe dziękuję, bo dowiedział się z tego filmu czegoś dla siebie, to kawę autorowi można postawić w Buy Coffee Tu, link jest pod filmem, nie trzeba zakładać konta, blikiem zajmuje to 3 minuty. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w innych moich filmach, kłaniam się, do widzenia.